Hej, tu Sysia, zapraszam Was dzisiaj na odcinek z gościem specjalnym. Jest ze mną Dorota i będziemy dzisiaj wykonywać makijaż dla cery dojrzałej i dla powiek opadających. Zawsze prosiliście mnie o taki odcinek, więc Dorota tutaj użyczy swojej pięknej twarzy. Będziemy mogły tutaj razem coś stworzyć. No i w związku z tym, że zbliżają się też okoliczności, takie jak święta, Sylwester, na pewno zrobimy coś troszeczkę bardziej wystrzałowego. Co myślisz? No myślę, że na pewno coś bardzo fajnego wyjdzie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo wiele kobiet rzeczywiście ma problem z tym, jaki makijaż sobie robić, szczególnie na takie specjalne okazje. I tutaj Stysia nam pokaże, mam nadzieję, że taki właśnie super makijaż, odejmujący lat, a nie dodający lat. I taki nowoczesny, z zastosowaniem nowoczesnych kosmetyków, żebyśmy niekoniecznie zawsze opadające włosy, jak opadająca powieka. No właśnie, i problem opadającej powieki też zostanie rozwiązany. I jak to zrobić, żeby to zniwelować, żeby to super wyglądało? Wszystko to jest kwestia odpowiedniej techniki, także nie przedłużając, zapraszamy do oglądania. Zaczynamy. Sysia, od czego zaczynamy? Zaczynamy oczywiście od bazy, to jest moja ulubiona Inglot Eyeshadow Keeper. Bazy pamiętajcie jak najmniej się da, więc najlepiej jednym palcem nakładać, a drugim rozciągać, żeby po prostu czuć pod palcem, czy tej bazy jest dużo, czy nie. Czyli co, baza nam utrwala makijaż, tak? Tak, utrwala makijaż. Cienie się lepiej trzymają? Tak, ale też ułatwia nam pracę, bo łatwiej się to wszystko rozciera. Super. I teraz przechodzę sobie do paletki. Ja będę używała Vintage Jeans Baby z NYX-a. Także zaczniemy sobie od tego. Jaka ładna, piękna. Fajnie wygląda, nie? Taka na czasie. Sysia już robiła makijaż tą paletką, bo ja już oglądałam, prawda? Od tego, tak jest. I lecimy sobie na początku zewnętrzny kącik. Więc jak już sobie zbudowaliśmy ten zewnętrzny kącik, to też z drugiej strony od razu pokażę, będzie lepiej widać. I na początku wklepuję sobie ten cień. Prosta sprawa. Teraz sięgam sobie po ten odcień, troszeczkę ciemniejszy i buduję, pogłębiam troszeczkę to, co już zrobilibyśmy do tej pory. Co ja zrobiłam? Ależ oczywiście. Ja tylko, wiesz, jestem narzędziem. Wiesz, modelka jest zarówno narzędziem, jak i dziełem sztuki sam w sobie. No, ona dziękuję bardzo za twoje tworzy słowa. sztukę i jest, wiesz, płótnem. Cały czas na razie pracuję na zewnętrznym kąciku. To jest taki kluczowy punkt każdego makijażu. No i teraz zaczyna się ta cała magia i ta cała technika tego makijażu, kiedy mamy ten problem z tą opadającą powieką i nikt nie wie, co to zrobić, jak to zrobić, żeby to po prostu działało, żeby ten makijaż był widoczny. No bo teraz jak zobaczycie Dorotę, ona otworzy oczy i tak naprawdę niespecjalnie ten makijaż jest widoczny, jakby i jeszcze tutaj niespecjalnie cokolwiek widzimy. Bo cała magia polega na tym, żeby przenieść ten kolor powyżej załamania, czyli na tą przestrzeń, na ten rejon, który tutaj nam na te rzęsy opada. Więc teraz biorę sobie ten przejściowy kolor, zmieniłam pędzelek na kulkowy i przenosimy sobie ten kolor właśnie na Czyli ja teraz mam część. otwartą powiekę, tak? Patrzę na wprost, czy zamykam oczy? Na początku zamknij je tylko, żebym mogła zaprezentować. Chodzi o to, żeby przenieść ten kolor teraz tutaj w załamanie powieki, czyli robimy taką literkę C troszeczkę, można tak powiedzieć. Później będziemy sobie to blendować, ale chodzi o to, żeby stąd przenieść w ten sposób. To na razie jest jeszcze plamka, ale zaraz się ładnie rozblenduje. Okej. I jeżeli malujecie sami siebie w domu, to właśnie to jest kluczowy moment, żeby te oczy otworzyć. Bo na otwartym oku widzimy, w którym momencie ta powieka nam faktycznie opada. Otwórz na chwilę oko i ja widzę, że najmocniej opadającym fragmentem jest to miejsce u Ciebie, no nie? Tak. Tutaj, więc fajnie by było, żeby ten cień jasny i przejściowy pojawił się również tutaj, bo on będzie nam optycznie sprawiał wrażenie, że oko jest bardziej otwarte i że tej powieki opadającej nie ma. Więc po prostu w tym miejscu, jak macie, robicie sobie sami makijaż, otwieracie oko. I tutaj już widzimy, że ta powieka zaczyna nam się tak optycznie
podnosić bardzo delikatnie i teraz w tym momencie, jak już nałożyliśmy sobie ten cień, fajnie jest sobie właśnie zamknąć oko i ewentualnie całość dopracować. Bo w tym momencie, jak zamkniemy oko, to możemy mieć takie nieładne przejście, więc teraz sobie na spokojnie zamykamy i rozcieramy całość, żeby wszystko było takie spójne. Ja chcę zrobić dzisiaj makijaż taki w klimacie takiego subtelnego smoky eye, ale bardziej w klimacie nie takim wieczorowym. Ja kocham smoky eye. Widzę tutaj już, w którym momencie ta powieka nam opada i gdzie powinnam te cieniowanie przenosić. Więc sobie całość rozcieram pięknie. I dołożymy sobie jeszcze jeden cień, troszkę ciemniejszy. Niech sobie tylko pomyślę, co bym chciała tutaj użyć. No bardzo fajnie, już mi się podoba. Ja to w ogóle kocham, zawsze kochałam smoky eyes i mi się zawsze podobało. Tak, także bardzo się cieszę, że akurat wybrałaś. Fajnie. Użyję sobie paletki od Nataszy, to jest Biba. Śliczne. Używam tego cienia i troszkę sobie, cały czas ten sam pędzelek kulkowy, trochę zewnętrzny kącik. Najciemniejszy moment w tym makijażu to powinna być linia rzęs. Dlatego też zmieniam sobie pędzelek na jeszcze mniejszy i takim małym kulkowym pędzelkiem wejdziemy sobie blisko linii rzęs, żeby ją jeszcze pogłębić. Czyli kulkowym, nie jakimś tam takim spłaszczonym małym, Płaski tylko też byłby ok. Też byłby ok, tylko ten od razu będzie nam rozcierał ten cień. Więc wiesz, mamy wszystko w jednym po prostu. Wszystko w jednym, rozumiem. No i tą kreskę, którą sobie tutaj zrobiłam, tak możemy ją roboczo nazwać, zmiękczam sobie i łączę z poprzednimi cieniami. Czyli ciemne mamy na dole i rozjaśniamy ku górze, tak? Tak, można tak to ująć, tak. Ale pamiętając o tym, żeby te cienie też były widoczne na otwartej powiece. Na otwartej powiece. I na rozluźnionej to też jest istotne. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Ja sobie jeszcze, możesz zamknąć oko, ja sobie jeszcze będę tutaj wszystko poprawiała, ten cały gradient, żeby było ładne przejście. Wróciłam sobie do pędzelka takiego, którego używałam na początku. Jest troszkę większy, więc też łatwiej będzie mi się pracowało. Pokaż mi się. Okej, zaczyna to fajnie wyglądać. Jeszcze sobie tutaj delikatnie popracujemy. Wracam sobie do tej paletki, łączę sobie te dwa cienie, na początku ten i troszeczkę tego, żeby on mi nie za mocno ochłodził ten makijaż. I jeszcze raz wszystko sobie rozcieram. Tej góry przytrzymuję sobie delikatnie powiekę, żeby nie migrowała mi zbyt mocno, ale nie naciągam. I rozcieram. Odpuszczę. Ok, no i ten kolor już nam się tutaj zaczyna fajnie pojawiać. Już mamy ten efekt. Ale tak jak Sysia tutaj nakłada, bierze często cień, ale w bardzo małej ilości i jeszcze obtapuje na chusteczkę. Ja też kiedyś miałam taką tendencję, szczególnie osoba taka niecierpliwa jak ja, żeby wziąć od razu dużo i wiecie, od razu sobie zrobić. I efekt był przeciwny do zamierzonego, bo plamy mi wychodziły, miałam czarno, a już jak dasz za dużo cienia, to już nie da się tego odwrócić, a jak dasz za mało, to zawsze można poprawić, jeszcze dołożyć. I tego się też między innymi od Sysi nauczyłam, żeby po prostu dawać bardzo małe ilości cieni i po prostu wielokrotnie je nakładać. Stopniowo, stopniowo. Wtedy mamy totalną kontrolę nad tym, co robimy. Dokładnie mamy kontrolę i możemy budować właśnie to blendowanie, czyli tu możemy dać mniej, tam możemy dać więcej i one fajnie, to oko właśnie potem wygląda, a no, moja technika to była stara technika, po staremu. I myślę, że co? Przejdziemy sobie do tych błysków. No fantastycznie i przechodzimy do błysków. Tutaj nam bardzo się podobała na ostatnim szkoleniu paletka Kwiat Paproci. Myślę, że użyjemy sobie właśnie jednego błysku z niej, bo tutaj jest przepiękny ten brąz, ten świętowit i ta dola. To są takie piękne błyski, właśnie drobinkowe.
i od nich sobie zaczniemy, bo właśnie fajnie jest wspomnieć też o tym, że wiele osób bardzo boi się tych błysków z tego względu, że no, podkreślają zmarszczki, ale to zależy od formuły tego błysku, bo jeżeli on jest bardzo gęsty, taki bardzo tłusty, mocno perłowy, to on będzie tą powiekę, no faktycznie te zmarszczki mocniej podkreślał, a jeżeli wybierzemy taki, który leży cieniutko, jest drobinkowy, to wtedy śmiało można używać, dodajemy światła, blasku temu oku, więc jest jak najbardziej petarda. Czyli sięgam tutaj po świętowid, paluszkiem, ja zawsze paluszkiem nakładam błyski i tutaj w tą część wewnętrzną. Aha, gdzie... paluszkiem i wewnętrzny kącik, tak? Tak jest, wewnętrzną część powieki, na razie może nie sam kącik, co właśnie powiekę. Okej. Dodamy sobie troszkę blasku, bo Smokey Eye to nie tylko mat, to nie musi być matowe. Możemy sobie dodać troszkę blasku. No i właśnie ten cień jest taki bardzo drobinkowy. On ma taką lekko brązową bazę, ale ma multum drobinek w różnych kolorach, więc on nam przepięknie rozświetla makijaż. No i to jest szczególnie fajne, jeżeli właśnie wychodzimy sobie gdzieś na jakąś specjalną okazję, kolację wigilijną, czy na obiad świąteczny, które też przeważnie są już wtedy, kiedy jest ciemno i mamy światło sztuczne zapalone, więc te iskierki po prostu wyglądają wtedy fantastycznie w makijażu. Właśnie poruszasz fajną kwestię, bo właśnie w świetle sztucznym ten błysk wygląda fantastycznie. A jak mrugamy, to już w ogóle robi robotę. To już wszyscy się zakochują po prostu. Wszyscy się zakochują od razu. Troszkę sobie jeszcze pędzelkiem delikatnie rozetrę ten błysk, no bo fajnie, żeby to też nie była taka plama, tylko żeby te drobinki były rozproszone. Także błyski też blendujemy. Żeby dobrze wyglądały. Fajnie, to nie wiedziałam tego nawet. No błyski są bardzo wdzięczne do rozcierania, bo one po prostu się rozpraszają i jest to bardzo, bardzo łatwe. Ja też się bardzo bałam, dopóki nie byłam na szkoleniu u Sysi i Sysia mi powiedziała, że się nie można tego bać, bo te nowoczesne błyski są już takie, że spokojnie można je stosować właśnie na taką dojrzałą powiekę. Ja też już te błyski zaczęłam stosować i bardzo mi się to podoba. Ja jeszcze robię to nieudolnie i robię to źle, ale trening czyni mistrza, więc im częściej będę to robiła, tym będzie mi to coraz lepiej wychodziło. To jest dokładnie tak samo jak ze stylizacjami. Im częściej pójdziecie do przymierzalni, przymierzycie szare, szerokie spodnie albo garniturowe spodnie, a nie rurki, tym coraz bardziej będą Wam się podobały i się po prostu do nich przekonacie. Nałożymy sobie teraz brokat Etude Mirrorholic i to jest właśnie taki cień w kremie, który ma mnóstwo drobinek, takich brokatowych, ale bardzo drobnych. Więc to nie jest taki brokat, wiecie, jak na włosy w latach, nie wiem, 90. się nakładało, tylko to jest bardzo drobny brokat. Fajną opcją jest również bestseller z Glam Shopu, to jest cień Iskry i on właśnie robi też takie piękne, drobinkowe, daje wykończenie. Tutaj u Doroty widzimy, że ta przestrzeń od linii rzęs do brwi jest całkiem spora, więc fajnie jest ją też wykorzystać i nie jest do końca dobrym, żeby tutaj aż tak daleko cieniować, bo psujemy tą iluzję tej opadającej powieki trochę, ale właśnie możemy tą przestrzeń trochę wykorzystać właśnie, żeby nałożyć coś ekstra, czy jakąś kreskę, czy jakiś kolor, czy właśnie brokat. Tutaj go mam i puszystym pędzelkiem, który mi już od razu będzie blendował ten cień, po prostu go sobie dołożymy. I ja sobie po prostu klepuję ten brokat takim puszystym pędzelkiem. Możesz już takie mokre uczucie. Tak, czuję właśnie takie mokre uczucie. Ale przyjemne. Dokładamy sobie samych drobinek tutaj. To zaczyna wyglądać fantastycznie. Czy ja nie zasłaniam? Tu nie. Nie, widać wszystko. Kontrolujesz sytuację? Tak. Dobra. Pokaż się, kochana. Co my tutaj mamy? Tak. I nam się zaczyna ten błysk fajnie pokazywać. I właśnie to jest super w błyszczących cieniach. A, widzę, no fajnie, widać. Dlatego malujemy najpierw oko. Teraz przechodzimy sobie do korektora. To jest Eveline Wonder Match. Dorka bardzo lubi, poleca, więc użyjemy sobie go dzisiaj. Bardzo jest fajny i bardzo łaskawy dla powieki vintage, ponieważ nie zastyga on i nie zbiera się w załamaniach powieki. Także jest super, jak krem. Nakładam sobie trochę na gąbeczkę i aplikuję. W niewielkiej ilości, bo tutaj Dorota nie ma dużych plamów pod oczami, więc też nie trzeba nie wiadomo jak dużo tego nakładać. Im więcej nałożymy, tym większa tendencja do zbierania się, więc chcemy tego uniknąć, chcemy
mieć po prostu nowoczesną skórę i chcemy, żeby wyglądała młodo, więc im mniej nałożymy, tym lepiej. Czyli skupiamy się tutaj na tej jakby bardziej wewnętrznej części oka. No ale ładnie kryje ten Eveline, naprawdę ładnie kryje. Teraz się wydaje bardzo jasny, bo mamy jeszcze cerę niewyrównaną, ale jak wyrównamy cerę, to będzie wszystko bardzo ładnie, harmonijnie wyglądać. Najpierw Kasia pyta, najpierw korektor, później podkład? Tak, w tym wypadku tak, bo chcemy mieć nowoczesną skórę, chcemy, żeby to było wyglądało modnie, więc zakrywamy najpierw to, co jest najmocniejsze do zakrycia, żeby potem móc nałożyć jak najmniej podkładu. Więc wtedy przy ciężkim oku, tam gdzie mamy brokat, jak będzie lekka cera, to będziemy mieć nowoczesny efekt, bardziej modowy, bardziej fashion, a nie taki właśnie, wiecie, bazarowy, nie? Pokaż, jak możesz się jeszcze tutaj właśnie z tym korektorem, że widzimy, że tutaj centrum twarzy zostało już fajnie rozjaśnione, więc teraz jak wyrównamy skórę, to już będziemy mieć piękny taki flawless efekt. Przechodzę do podkładu i będę używała hitowego, kultowego L'Oreal True Match, który jest piękny i idealny do właśnie dojrzałej cery. Tutaj sobie wyłożyłam 2N, ale muszę zobaczyć, czy nie będzie troszkę za ciemne, chociaż ty nie masz takiej jasnej karnacji. Chyba to będzie dobry kolor. Tutaj wyłożyłam sobie na blaszkę i teraz, żeby nie mieć ciężkiego efektu, ściągam troszkę sobie do boku, wklepuję dokładnie w gąbeczkę, żeby tu mieć bardzo równomiernie rozłożone i taką właśnie minimalną ilością zaczynam pracować. I taka minimalna ilość nie podkreśli nam porów, nie podkreśli nam zmarszczek, nie podkreśli tekstury i będzie wyglądała świeżo i nowocześnie. Nałożę może najpierw na połówkę, żebyśmy sobie później porównały. To też jest fajny tip, jak macie problem z nakładaniem zbyt dużej ilości podkładu. Fajnie jest nałożyć sobie na połówkę twarzy i zobaczyć, porównać. Bo czasami jak nakładamy tak po kolei, tak całą twarz, to patrzymy, tu jeszcze coś jest, tu jeszcze coś jest. A jak sobie nałożymy połówkę, to widzimy, o, że w sumie jest fajnie wyrównane, że to wystarczy. Bo jakby na zasadzie, że tu widzimy te niedoskonałości, a tu już widzimy, że przykryte. Tak, dokładnie. A jak nakładamy na całą twarz, to cały czas nam się wydaje, że tu jeszcze coś by się przydało, tu więcej i tak dalej. To super tip po prostu, żeby robić tą połówkę, żeby mieć porównanie z twarzą, która nie jest pokryta. No to super. Tak, bo teraz jest bardzo modna taka właśnie naturalna skóra, taka lekko rozświetlona, bardzo taka z minimalną ilością podkładu. Widzieliście, jak Pamela Anderson teraz, nawet na Fashion Weeku i teraz jakieś nagrody były, ona ma po prostu bez makijażu w ogóle przychodzi. W ogóle bez makijażu. Tak, i moda w tym kierunku idzie już od kilku sezonów, jeżeli chodzi o makijaż. Zobaczcie, i tutaj mamy jedną połówkę wyrównaną i widzimy, że to jest absolutnie wystarczające. Nie potrzeba absolutnie więcej. Ja też nakładam jedną pompkę i to jest świat i Ameryka, jak ja to mówię. Tak. Nawet lepiej, niech nam ciutkę przebija ta skóra. To jest właśnie bardzo mile widziane, żeby coś tam delikatnie ta skóra przebijała. Kremowy bronzer z Glam Shopu, odcień Zimna Oliwka, bardzo fajna kremowa formuła. To jest to, na co czekałam. Wiedziałam. To jest to, na co czekałam. Bo ja nie umiem kłaść tego konturowania kremowego, jest bardzo modne, a ja po prostu pojęcia nie mam, jak to się robi, więc teraz patrzcie. Ciężko jest go ogarnąć, jeżeli nakładamy od razu bezpośrednio na policzek. Ja tutaj sobie wyłożyłam. Wy możecie sobie włożyć na przykład na rękę. Na rękę, dobrze. I wtedy bardzo dokładnie wklepać w pędzel. Znowu ściągamy troszeczkę i wklepujemy w pędzel i wtedy on już nam sam blenduje. I ja wklepuję. I widzimy, że to konturowanie się pojawia, ale nie muszę nic blendować. Ono się blenduje teraz samo. I druga strona. Aha, i na czoło też robimy bronzer, tak? Tak. Czyli konturujemy słowem twarz tym bronzerem. Tak. Ale kładziesz mi jakąś taką oliwkę, czyli to jest chłodny kolor, tak? Wiesz co, on się nazywa Zimna Oliwka, ale to nie jest taki typowo zimny. To jest konturujący kolor, ale nie powiedziałabym, że jest zimny. Bo właśnie on ma te nuty oliwkowe, więc będą fajnie się wtapiały w każdą karnację. Czyli kładziemy ten bronzer po prostu tak jak normalny bronzer, tak? W tych miejscach jak bronzer, dokładnie tak. Czyli teraz co będziemy robić, Sysia? Ja przechodzę do pudru i tutaj będę używała pudru od Dr. Ireny Erist. To jest taki wygładzająco blurujący puder i ja będę używała puszka. Wiem, że to jest taki kontrowersyjny temat teraz, czy w ogóle kobieta dojrzała i puder, puszek, pędzel, co i jak. Więc już wszystko tłumaczę. Zademonstruję Wam na przykładzie pędzla. Biorę jasny, ładny pędzel. Nakładam trochę pudru i zaczynam go tutaj gdzieś tam nakładać, rozcierać.
I zobaczcie jak mi się ten pędzel zabrudził. Bo pędzel robi właśnie to, że nam ściąga spod spodu trochę tego bronzera, tego podkładu, więc może nasz makijaż wyglądać jakby się ważył, jakby takie kropeczki gdzieś tam widzimy w tym Czyli podkładzie. to tym pędzlem, przepraszam, zebrałyśmy sobie podkład Troszkę z buzi. tak. Troszkę tak. Więc jeśli pędzlem, to tylko i wyłącznie wklepujemy. Tylko i wyłącznie. Pędzlem wklepujemy, nie ścieramy, nie przecieramy, tylko wklepujemy. Tak, więc jak zrobię w ten sposób, no to on mi się nie ubrudzi, nie ściągnie mi spod spodu tego podkładu. A jeżeli zależy nam na super wygładzeniu, no to ja preferuję puszek. Czyli dlatego ten puszek, rozumiem. Tak. Tutaj nakładam sobie puder i możemy delikatnie wklepać. No i to nam da ten taki bardzo wyblurowany efekt. Jeżeli macie pod okiem takie zagłębienie, taką dolinę łez widoczną, albo właśnie taką wypukłą tą część, taki woreczek tak zwany, no to wygładzający puder, ale na matowej bazie, będzie właśnie robił nam efekt takiego wyblurowania. Czyli tutaj troszkę sobie matujemy pod tym oczkiem. Delikatnie. To jest akurat taki bardzo subtelnie, on ma też taką leciutko rozświetlającą drobinę, ale ma tą matującą, taką jakby blurującą bazę. Więc tym jednym zanurzeniem sobie tutaj wszystko wygładzam. To jest makijaż wieczorowy, więc też jest to mile widziane, ale policzki zostawiam sobie naturalne. No naprawdę pięknie się to wszystko prezentuje. I właśnie przez to, że ten policzek jest nieprzypudrowany, mamy wciąż efekt skóry. Nie? I to jest właśnie bardzo, bardzo fajne. I przechodzę sobie znowu do dr Ireny Eris i tej kultowej i kochanej przez wszystkich palety. Czyli to jest paleta do twarzy. To jest paleta do twarzy, też można jej używać na oczy, oczywiście, do takiego szybkiego, dziennego makijażu. Natomiast my sobie użyjemy tutaj różu. I to są wypieki, więc wypiekane produkty właśnie bardzo fajnie się sprawdzają na cerze dojrzałej, bo właśnie leżą bardzo cieniutko i nie tak pudrowo, tak jak mówiłaś z tym bronzerem, nie? Że jest taki pudrowy, suchy efekt. No to właśnie one nam trochę tą pudrowość ściągają. Odrobinkę też nałożę na nosek, minimalnie. To też nam optycznie troszkę skróci tą końcóweczkę i będzie miało taki spójny efekt. Teraz odrobina rozświetlacza, ja sięgnęłam po Bobbi Brown, bo on bardzo ładnie leży na skórze. I to jest ten moment, którego się obawiam najbardziej, bo ja w ogóle nie używam rozświetlacza, bo uważam, że nie powinnam. I teraz jest chwila prawdy, bo ja nakładałam tam jakieś dziwne rozświetlacze, ale wyglądałam w nich po prostu paskudnie i prawdopodobnie była to wina rozświetlacza, dlatego ja w ogóle nie używam i nawet w tutorialach swoich nie pokazywałam. Tutaj też zwracajcie uwagę na formułę rozświetlacza, bo tak jak przy cieniach było, że te gęste, ciężkie, perłowe będą nam podkreślały teksturę, będą wyglądały ciężko. I tak samo jest w środku rozświetlacza. Jeżeli on leży cieniutko, jest taki pod palcami, taki wręcz śliski, powinien wyglądać bardzo, bardzo ładnie. I ja używam pędzelka takiego płaskiego, jak się kiedyś używało do podkładów i nikt ich nie lubił do podkładów, to one się świetnie sprawdzają właśnie do rozświetlacza. Do rozświetlacza, fajnie nam wmasowuje rozświetlacz w skórę, że wygląda jak druga skóra. Więc lecimy sobie. Troszkę muszę, bo nie widzę, gdzie nakładam. I tego rozświetlacza nie musi być dużo, to nie ma się tak błyszczeć, tylko ma dawać nam efekt troszkę nieprzypudrowanej skóry, nawilżonej, no i żeby ładnie w świetle sztucznym też się odbijało. No tak, bo robimy przecież makijaż na wyjście, czyli właśnie na Wigilię, na obiad świąteczny. I możemy sobie to troszeczkę paluszkiem wymasować, żeby jeszcze ładniej wtopiło nam się w skórę. I ja sobie jeszcze paluszkiem delikatnie tutaj między oczami na nosku, to fajnie też przyciąga uwagę do oczu i właśnie fajnie rozświetla. No ładnie, no. Można. Teraz już wiem, że można ten rozświetlacz. I widzimy delikatnie, że mamy taki efekt takiego nawilżonego, pięknego, zdrowego policzka i na tym nam zależy. Nie na tym, żeby była jakaś taka łuna rozświetlacza, perły, tylko żeby było właśnie pięknie i zdrowo. Dobra, myślę, że możemy przejść do brwi, a potem dokończymy sobie oko. Super. Tutaj kredka jest Eveline i to jest bardzo popularny kolor, bo to jest taupe. Ona jest wodoodporna, bardzo cieniutka, więc mega fajnie się sprawdza właśnie do
fajnego rysunku i ten odcień pasuje praktycznie każdej Polce. Ten makijaż permanentny, on nam miał dać efekt optycznego jakby uniesienia brwi, jakby uniesienia oka, ale właśnie taki ostry kąt też sprawia wrażenie, jakbyśmy byli zdziwieni albo wręcz źli, jeżeli ten przód jest bardzo nisko, więc żeby stworzyć efekt bardziej jakby łagodnych rys twarzy i też dzięki temu odmładzających, po prostu delikatnie wypłaszczymy sobie tą brew, jakby starając się, żeby ona była troszeczkę bardziej położona, a nie taka strzelista. Czyli dorysowujemy po prostu włoski tutaj w tym miejscu, gdzie mamy ten łuk, tak a jest. potem, dobrze, to najpierw dorysujmy sobie tutaj. Najpierw dorysujmy sobie tutaj, zmiękczymy sobie ten łuk, on będzie bardziej położony wtedy. Tutaj sobie też troszeczkę ten przód wypełniam, ale właśnie domalowuję ten przód od góry, no bo jak będę znów malowała go od dołu, no to znowu idę w ten ostry taki kąt, tak? A chcę spłaszczać, więc domalowuję tutaj od góry, żeby ta brew mi się bardziej położyła. Tak, zrobiłyśmy brwi, więc możemy przejść sobie do dolnej powieki. Wracam sobie do paletki Vintage Jeans Baby. Będę mieszała sobie te dwa kolory, na początku ten jaśniejszy, później ten troszkę ciemniejszy. No i mały kulkowy pędzelek i nakładam na dolną powiekę kolor. I tutaj jadę po całej długości, żeby oko optycznie powiększyć, no i żeby mieć ten efekt smokey eye, no nie? Jak chcemy mieć przydymione oko, no to lecimy od kącika do kącika, ale nie musimy używać bardzo ciemnego koloru, żeby mieć ten efekt smokey eye, żeby mieć efekt powiększonego oka. Wystarczy właśnie taki przejściowy, on już nam fajną robotę tutaj zrobi. I przechodzę do tego drugiego brązu. A jakiego pędzelka używasz, Stusiu? To jest mały kulkowy pędzelek, akurat z kolekcji z Glam Shopu, która jest już niedostępna, ale wszelkiego rodzaju takie małe kulkowe fajnie się sprawdzają właśnie na tą dolną powiekę, bo są małe, precyzyjne i od razu nam też rozcierają ten cień, ale nie za nisko. I biorę sobie troszkę większy kulkowy pędzelek i wezmę sobie beżowy cień, tu akurat wybiorę sobie ten z kwiatu paproci. I tutaj nakładam sobie wewnętrzny kącik i troszkę rozcieram właśnie na dolną powiekę. Tu mamy dużo błysku, więc już nie róbmy mu konkurencji. Możemy sobie ten kącik zmatowić. Wtedy fajniej nam wybrzmi ten błyszczący cień. Przejdziemy sobie do ciemnej kredki. To jest akurat Dr. Irena Eris, ale to może być dowolna kredka. No i jak chcemy mieć ten efekt smokey eye, przydymionego oka, no to nie możemy tej linii wodnej rozjaśnić, no bo nie będzie tego przydymionego efektu, no nie? Czyli my nakładamy tą kredkę na tą linię wodną ciemną, dlatego że robimy smokey eye. Tak Więc to jest jakby wymóg. Tutaj nie lecimy, żeby powiększać oko. Tak jest. Tylko po prostu robimy makijaż konkretny, więc musi być ta kredka ciemna położona. I biorę pędzelek, którego używam na dolnej powiece i to, co się dostało tutaj między rzęsy, już na powiekę delikatnie rozcieram, żeby nie było takich właśnie żadnych ostrych krawędzi i granic. I ja jeszcze lubię przy smokey eye też pokryć linię wodną górną. Aha, tutaj, gdzie mamy rzęsy. Możesz nawet zamknąć właśnie, spojrzeć do dołu. Ja sobie tutaj tak delikatnie przytrzymam. I między rzęsami dosłownie to da nam też efekt zagęszczenia rzęs. Tak. To też jest dużym plusem. No przy smokey eye fajnie, żeby te rzęsy były gęste. Spójrz na mnie. I zobaczcie, ona już wygląda, jakby miała wytuszowane rzęsy. Tak, ja już wyglądam, jakbym miała wytuszowane rzęsy. Zobaczcie, więc mamy już fajną definicję wokół oka. I tak naprawdę rzęsy to już jest tylko zwieńczenie całości. Tak, bo już jest bardzo ładnie właśnie oko podkreślone i jak tęczówka jest podkreślona. Tak, to właśnie. No i przechodzimy do tuszowania rzęs. I tutaj pokażę Wam trik, w jaki sposób tuszować te rzęsy, żeby one wyglądały na gęste, żeby było jej widać. Tutaj będę używała takiej maskary, to jest akurat maskara Doroty. To jest szczoteczka silikonowa, ma bardzo krótkie włoski, to jest Pump Up z Lovely. I to jest właśnie bardzo fajny wybór. Ja pokażę jeszcze przykładową szczoteczkę Sky High z Maybelline. Też bardzo fajna szczoteczka, która ma króciutkie włosie, więc złapie wszystkie krótkie nasze rzęsy. Bo jeżeli wybierzemy do króciutkich rzęs wielką szczoteczkę, która ma długie te włosy, no to więcej się ubadziamy, niż ona nam tych rzęsek złapie. I żeby nie mieć efektu takich posklejanych rzęs, pajęczych nóżek, musimy utrzymać taki efekt, tak jak naturalnie jest włos od spodu gruby, a po górze coraz cieńszy. Więc żeby to zrobić, ja stosuję zawsze taką technikę, że pierwszą warstwę nakładam tylko na podstawę rzęs. I ja w tym celu nakładam maskarę, tutaj troszkę sobie przytrzymuję powiekę i robię takiego delikatnego zygzaka
i puszczam. Zygzak i puszczam. Nie ciągnę maskary cały czas do góry, tylko najpierw skupiam się na postawie. Przy drugiej warstwie będziemy te rzęsy wydłużać, a najpierw chcę mieć efekt pogrubienia, definicji. Czyli u samej nasady rzęs kładziemy i zygzakiem, i zygzakiem. Tak jest. W międzyczasie, jak mi wysycha, robię drugie oko. Więc lecimy z drugą warstwą. Możesz patrzeć do dołu. Oko, dobrze. Tak, oko z drugą warstwą. I tak jak na początku skupiałyśmy się tutaj na długości, tak teraz skupimy na podstawie, tak teraz skupimy się na długości, czyli już możemy tuszować klasycznie. Ja też robię zygzakiem, żeby zagęścić, dodać objętości, ale tutaj już pokrywamy całe rzęsy po całej długości. Robimy taki efekt, bo ze względu na to, że ja tak lubię mówić, że to jest jednak smoky eyes. No tak, więc dokładnie. jakby te rzęsy no musi być widać, no bo bez tego to jakby trochę jest ten efekt taki niepełny, wydaje mi się. Tak, niewykończony jakby był, tak, nie? taki niewykończony. Teraz możemy sobie delikatnie wytuszować dolne. Też fajnie jest te dolne właśnie przy smoky eye chwycić, chociaż troszeczkę. I na koniec jeszcze sobie, jak chcemy fajnie te rzęsy wydłużyć, samą końcóweczką, patrz tak sobie na wprost, samą końcóweczką dotykamy tylko końcówek rzęs, bo przez to, że formuła tuszu jest gęsta, a takie cienkie nasze rzęski są na tyle delikatne, że one się uginają pod tą formułą, nie chcą się łapać. Więc my po prostu robimy to w ten sposób, na chama, wciskając, dotykając tych końcóweczek. Ale delikatnie tak dotykasz, żeby fajnie tak te końcóweczki po prostu zaznaczyć dodatkowo. Ale właśnie ja widzę, że te końcóweczki zaczynają się pojawiać, więc gdzieś tam ten milimetr możemy nawet sobie zyskać. To przy moich 5 mieć już 6, to już jest bardzo dużo. To już jest zwycięstwo. No, także mamy oczko skończone, wykańczamy usta i makijaż jest gotowy. I wykończyłyśmy makijaż, tutaj używałyśmy konturówki Han Hypoallergenic nr 515 Anti-Cross, dobrze ją znacie, bo często jej używam. I na to błyszczek, tutaj stwierdziłyśmy, że już żeby nie było za ciężko, żeby też mieć taki fajny modowy efekt, zrobiliśmy monokolorystyczny look z lekkimi nawilżonymi ustami. Tu użyłam właśnie NYX Fat Oil Lip Drip, odcień 06 Follow Back i tak się prezentuje skończony makijaż. Okej, więc mamy skończony makijaż. Możesz powiedzieć, kochana, co myślisz, jak się czujesz w tym makijażu? Brak mi słów. No ja jestem zachwycona. Chciałam takie właśnie smoky eye. Uważam, że wyszło pięknie. Moja tęczówka podkreślona. Bałam się błysków na powiece, a one wyglądają po prostu obłędnie. Bałam się rozświetlacza, wygląda zjawiskowo. Bałam się pudru, a zobaczcie jak zblurował. Także nie ma się czego bać, wszystko jest dla ludzi, wszystko można stosować. Sysia zrobiła to naprawdę profesjonalnie, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Mam wspaniałą dzisiaj modelkę, więc bardzo się cieszę, że mogłyśmy stworzyć dla Was ten tutorial. No i w końcu, tak jak prosiliście, jest kobieta w wieku vintage, mamy powiekę opadającą, bo jak ja robię na swoim oku, to wszyscy mówią, że ja mam mocniej opadającą, więc w końcu mam kogoś, kto ma trochę mocniej opadającą niż ja. Mogła mi posłużyć jako modelkę i jak widzicie, nawet na takiej powiece możemy zrobić piękny makijaż, możemy używać brokatów, możemy używać różnych cieni i to wygląda fantastycznie. Także jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie koniecznie po sobie jakiś ślad, łapkę w górę, wsparcie, pod filmem linki do social media mojej wspaniałej Doroty, więc też zaglądajcie koniecznie po modowe inspiracje, po stylizacje fantastyczne. Ja sama obserwuję i się uczę, także też zapraszamy do Dziękuję Doroty, bardzo. Szafiarka Dorka. No i jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze jakiś makijaż, może kolorowy, dawajcie znać. Ja bardzo chętnie bym sobie zrobiła pomarańczowy, tylko nikomu tego nie mówcie. Tak, pomarańcza, ja też to pomarańczowy. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym ja wyszła pomarańczowa od Sysi. O tak, ja chcę, ja już chcę, także piszcie koniecznie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Bajo! Pa!